Patrz, ziomek wziął kamień, ale dobra, ewakuujemy się. Nie, faceci tego nie chcą jeść, bo jakieś chyba są... Niewolnictwo to tak samo był biznes jak każdy inny. No i zawsze się zastanawiam, gdzie one sikają. Czemu śmiecisz we własnym... Próbowałam, ja już im otoczeniu? na zasadzie... Witam Państwa bardzo serdecznie. Kierownik się kłania prosto z Gambii, prosto z posesji Eli, naszej rodaczki, którą znacie z poprzednich odcinków. Moi drodzy, na tyle dobrze rozmawia się z Elą, że dzisiaj też pogadamy z Elą. Wyjdziemy sobie na lokalny market, poruszymy kilka tematów ważnych w kontekście Afryki, w kontekście Gambii, w kontekście polskości, ale i nie tylko. Jest to ostatni odcinek u Eli i z Elą. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie wyjeżdżam jutro już z tejże ostoi polskości, miejsca, w którym mogłem naprawdę porządnie wypocząć. Flagi powiewają. Zdradzam adres Eli, który nie jest tajemnicą. A wręcz powiedziałbym, Ela lubi, jak się ją odwiedza. Bardzo lubię. No właśnie. Ostatnio miałam bardzo dużo odwiedzin. Polacy, sami Polacy, czy ktoś jeszcze z innych krajów? Nie, przede wszystkim Polacy. Miło. Ela, Polka, która jest Z tutaj... innych krajów to ja mam tutaj pełno. To prawda. Ela, 12 lat. No, 12. Stara wyga, że tak powiem. Stara wyga. Chodź. Ale paszportu gambijskiego nie mam. Jeszcze. Będziesz się Jeszcze. starać? Będę w tym roku. No nie muszę mi dać. Nie wiem, ktoś mi powiedział, że po 15 latach dopiero. Aczkolwiek ja myślę, że dla mnie musi być wyjątek. Szanowni Państwo, proszę pamiętać o standardowym zestawie wzmacniającym sandały, o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna, moi drodzy, podaniu odcinka pocztą sandałową dalej. A my ruszamy w głąb z Elą eksplorować. Mamy pasażera na gapę. Ruda znowu przyszła z nami. Nie? Takie Nie to wiem. jest życie. Nie wiem, co się dzieje. One się chyba już umówili. Karmel z Rudą. One cię na zmianę pilnują. No. Ela, Bo- no? Teraz Karmel zostaje w domu, a Ruda z nami biegnie. Gdybym cię zapytał, co by było z Afryką, gdyby wyciągnąć stąd całkowicie jakąkolwiek pomoc, wsparcie i tą nie integrację, tylko interakcję z Europą, totalnie odciąć na zero. Znaczy w tym momencie, jakim Afryka teraz jest, żeby odciąć, Tak. Co czy myślisz? od samego początku, jeśli by Europa i reszta świata nie ingerowała To w Afrykę? może od początku, a może zawęźmy to do momentu kolonializacji. Koniec kolonializacji, Bo wiesz, niepodległość krajów. To są dwie różne rzeczy, bo od kiedy na przykład Biały postawił swoją stopę tu w Afryce, no to moim zdaniem ta cywilizacja zaczęła tutaj troszeczkę się rozsiewać, tak? Zaczęła tu istnieć. A całkowicie bez tego, moim zdaniem, myślę, że Afryka nie wyglądałaby tak, jak wygląda dzisiaj. I teraz, nasza pani od bananów. Myślę, że teraz, w tym stanie, jakim Afryka jest, i żeby to odciąć, no to mi się wydaje, że Afryka chyba by sobie nie poradziła. No bo gdzie by miała zbyt? Na inne kraje afrykańskie? Tu jest mało przemysłu. Przecież większość odbiorców to jest Europa, Ameryka, Azja. Chińczycy przecież tu budują imperium w Afryce.
Chińczycy zawładnęli, oni są wszędzie w tej Afryce. I teraz Szkoły, szpitale, gdyby zabrać tę pomoc europejską i nie tylko, czy te szkoły miałyby rację bytu? Może by zostały tylko koraniczne, madrasy? myślę, że nie. To jest takie pytanie do przemyślenia, bo to trzeba, wiesz, to jest taka reakcja łańcuchowa, prawda? I teraz zobacz. Okej, Afryka jest bogata w różne Minerały. surowce naturalne, minerały i we wszystko, co tylko tam sobie można wymarzyć, zamarzyć, łącznie z medycyną naturalną. Być może, jeśli chodzi o kwestię na przykład medyczną, oni by może sobie poradzili, bo oni mają bardzo dużo roślin czy tam drzew, takiej medycyny naturalnej, tak? Ale dużo też się podpiera tutaj tymi marabusami, tymi Marabuci, szamanami. szamani. Tak. Jak coś tam dolega, no to szaman albo jakiś taki znachor, czy coś w tym stylu, że ten zna jakieś tam korzonki, jakieś tam kory, jakieś tam nalewki, zalewki. No, czasami to działa. Co z tymi minerałami? Bo przecież też nie mają, wiesz, technologii, wiedzy. I Co właśnie z o tego, to że chodzi. I teraz masz tak. złoto. Właśnie, bo nie skończyłam tematu. Afryka ma dużo tych minerałów, tak? Ale to ma zbyt, te minerały mają zbyt. Europa bierze, Azja bierze, Bo wiedzą, co z tym zrobić. reszta świata bierze, no bo tam mamy wysoko rozwiniętą technologię, tak? No dajmy na to tu, skoro nie ma takiego przemysłu, no powiedzmy, tak jak mówiłam, nie? No mają ropę, niektóre państwa mają ropę, no ale co oni by z tą ropą? No może by tą lampę naftową tak wymyślili, może tylko do lampy naftowej. Ale w przypadku, gdyby nie byłoby na przykład samochodów ani innych maszyn, no to do czego tą ropę używać, tak? I tutaj właśnie ten popyt napędza tą cenę. Tak mi się wydaje, ten postęp właśnie to wszystko to napędza. Tak samo i diamenty. No co na przykład Afryka by robiła z takimi diamentami? Oni może sobie by, nie wiem, grali jako błyszczące kamyczki. Tak myślę, no takie jest moje jakieś tam rozumowanie. Czy na przykład te złoto, no to też no ładny świecący kamyk, tak? A to właśnie mi się wydaje, że reszta świata robi z tego biznes i dlatego te ceny takie są, a nie inne. I tak to się napędza. I teraz w tym stanie, jakim Afryka jest, to wszystko odciąć, to by wszystko padło. By wszystko padło, no bo... Wiesz, zadałem Ci takie trochę, powiedziałbym, uszczypliwe pytanie, które wymaga takiego filozofowania poniekąd, ponieważ jak podróżuję po Afryce, to wielokrotnie, wiesz, widzę szkoły ufundowane, widzę szpitale ufundowane, Tak. widzę jakieś, wiesz, centra społeczne ufundowane, Tak. studnie ufundowane. Tak. Tego jest tak dużo, że czasami sobie myślę, że ta Afryka gdzieś tam, ona się uzależniła od tego, że ktoś tutaj daje. Tak. Ja to mam też takie zdanie, że tak naprawdę to reszta świata zepsuła trochę tą Afrykę. Bo jak już jestem taka zła, bardzo zła na nich, to mówię, że oni są zaprogramowani na daj. No bo oni są biedni i im się należy. Ale jednocześnie oni mają do nas w dalszym ciągu żal za czasy niewolnictwa, za czasy tej kolonizacji. I tak myślę, że to taki jest, taki... Myślisz, że teraz troszkę próbują się odgryźć za to? No, A myślisz, że w ogóle większość ma świadomość historii? jak ja tutaj poruszałam ten taki, no to jest troszeczkę delikatny temat, tak? Ja mówię, niewolnictwo to tak samo był biznes jak każdy inny. No,
No tak czy nie? No przyjechał biały, widział potencjał, potrzebowali ludzi do pracy, no już pomijając to, jak ci ludzie byli traktowani, no bo to akurat jest nie fair, to jest niefajne, to jest w ogóle... Ale... No i widział w tym biznes, tak? Ale to nie biały latał po buszu i tych ludzi łapał. To swoi łapali swoich. Po co? uwaga. Dla kasy. Słuszna uwaga. No bo ile nałapał, to jakąś tam kasę z tego miał, tak? Słuszna uwaga. No tak. I teraz... Ktoś może powiedzieć, ale to biali zapoczątkowali to, że lokalni zaczęli łapać lokalnych. No tak, biały przyjechał, no potrzebował towar, tak? No dobra, mówimy o człowieku, no ale powiedzmy, że to towar. Potrzebował towar. I teraz lokalni pomagali im w tym biznesie. No ja tak to widzę. I tak było. No i tak było. Wiesz, to nie jest wyssane z palca, tylko to tak wyglądało. No To człowiek tak. biały, który przyjeżdża, nie zna terenu, nie może nic praktycznie. Bo żeby bo coś nawet- zrobić, to trzeba poznać miejsce, Dokładnie, bo tak kulturę. naprawdę, no to co? No ja sobie nie wyobrażam, żeby biali latali po buszu, nie wiem, z dzidami i z czymś tam i łapali Afrykańczyków. Tak to nie wyglądało i żeby właśnie nie była chęć współpracy, nie byłoby tych łapanek, to może i niewolnictwa by nie było. No nie wiem, to po prostu byli ludzie do pracy. Czuli biznes. Czuli biznes. No. Pieniądz psuje. Oj, pieniądz bardzo psuje. Pieniądz to jest, nie wiem, to jest wymysł diabła. Ruda, uważaj na siebie, bo tu samochody jeżdżą. Tutaj samochodów dużo, Ruda jest w niebezpieczeństwie. No. Tutaj przychodzisz na zakupy, Tak, na market? tak, przeważnie jeździłam, jak był Alu. Póki mnie Alu nie zostawił, to mówimy w czasie siadałam, przeszłym. Tak. siadałam z Alu na motor i jechałam do Brykamy, bo tam większy wybór warzywami, ale w sumie tyle, To ile jest mi taki potrzeba. mniejszy targ, mniejszy. No tak, no bo każda miejscowość ma swój taki market. Praktycznie każda miejscowość. Ty zobacz, ile oni jak przejeżdżają z punktu A do punktu B, jak dużo transportują, co? No tutaj się wszystko na transporcie Opiera. Na tym lokalnym. Tak, dokładnie. Tu każde auto musi mieć jakąś tam część bagażową. Kozy, krowy. Ale kurczę, co ja Wszystko tu idzie. widzę? Co widzisz? Czekaj, bo tu musimy wchodzić, a ja tu nie widzę Co to za kobiet szkoła? z pomidorami, z warzywami. A, dobrze, tutaj jakaś szkoła. Yunus English Tak, School. byłam w tej szkole. Byłam w tej szkole, bo taka jedna pani, która miała kontakt z uczniem z tej szkoły, No. który jej tam smutnych historii naopowiadał. No i ona poprosiła mnie, żebym Hello. How are you? Okay. How can I help you? Huh? My name? Toma. Oui. From where? From Poland. Sorry, we are busy. No, I don't have. No, sorry. We are busy. Sorry. No. No i kolega nasz, nie? No i ta pani mnie poprosiła, żebym poszła do tej szkoły, a najlepiej jeszcze, no znaczy ja się zaoferowałam, że No. pójdę nie tylko do tej szkoły, ale i jeszcze dowiem się, gdzie ten chłopak mieszka i zobaczę jego warunki mieszkaniowe i w ogóle. No i poświęciłam na to cały dzień, byłam właśnie w tej szkole, z dyrekcją rozmawiałam. Chodź, idziemy. I byłam też u niego w domu. No, wszystko się okazało... Szkoła na poziomie? Tak, szkoła na poziomie. W każdym bądź razie wszystko się okazało jednym wielkim kłamstwem. Chłopak tak naściemniał, No. a szkoda, bo kobieta, która ma
problemy zdrowotne, która tak naprawdę ani nie jest bogata, ani co, po prostu ma dobre serce. Tak się zlitowała nad tym chłopakiem. Nad tym uczniem. Tak, nad tym uczniem. No, ale że ja to wszystko sprawdziłam, no i niestety ona była w szoku, mnie aż było jej szkoda. Dla mnie to było, Ale co na myśli miał ten uczeń? Po prostu chciał... Co on chciał? no co, no dorwał krowę dojną i doił. Doił. No, bez skrupułów. Tu nie ma tak, że... Tutaj trzeba mieć po prostu taką, wiesz, czujność chyba bardzo mocno, że tak powiem, aktywną. Słuchaj, ja ci powiem tak, że ich te smutne historie nie wszyscy znają. Te dzieciulki, one tak zobacz jak przyklejone. One jeszcze są w tych ciuchach świątecznych. A właśnie. Ela, czy można powiedzieć, że już jesteś po tych 12 latach obecnie taką osobą oschłą na to, co dzieje się wokół ciebie, tutaj w Gambii? Nie. Tak naprawdę to siebie nigdy nie zmienisz. Aczkolwiek... I'm joining you up. I come. How are you? Hello, brother. It's very good. Yeah, this is your shop? Taki jaki jesteś tam gdzieś w środku, no to tego nie zmienisz. I ja, no autentycznie, no to Gambia mnie zmieniła, Afryka mnie zmieniła. Ale w dalszym ciągu mam ten taki odruch pomagania. Te takie miękkie serce. Gdzieś tam mi... Ale trochę razy już się, wiesz, że tak powiem, nacięłaś w różnych sytuacjach, nie? Oj, dużo razy, No dużo razy. i jakoś, że tak powiem, nie przeraża cię to? W sensie nie odpycha? No nie. Tak jak mówię, no tutaj akurat w Gambii, ja tu lubię być, ja tu kocham być i no a niestety, no z tym walczyć nie można, bo z tym nie można walczyć. Trzeba to akceptować tak, jak jest. Czyli to jest poniekąd część gry. Te ich kłamstwa, te ich ściemy, te ich bajki. Ja po prostu już teraz ich tak znam, że już dla mnie te takie ich płacze, te historie już na mnie nie działają. No to na tyle jest dobrze, tak? Ale zobacz, wiesz co mi przyszło wczoraj do głowy? Jak ten Lamin przyszedł, ta jego córka powiedziała, że nie ma butów, to ja dzisiaj rano, tak wstałam o 5:00, bo to mam ten czas dla siebie, tak? I pomyślałam tak, poszukam tych butów, poszukam tego rozmiaru. Mało tego, poszukam jeszcze butów dla tej pozostałej dwójki i może dorzucę jakieś, nie wiem, jakieś tam koszulki, bo mam trochę tych nowych i tych używanych. Zrobię im, nie wiem, torbę i im to po prostu zaniosę. Widzisz? I tak sobie myślę, serio, Elka, naprawdę? No, po tym, co on mi zrobił, ja powinnam go posłać do wszystkich diabłów, tak? No i właśnie widzisz, a to mamusia mi tak zaszczepiła, mamusia, tak? Ja to mówię, mamusiu, czegoś ty mnie nauczyła. Mam obserwatora z tyłu. Kuku. Hello. Tutaj proszę bardzo. Co to ma? Jakąś tutaj zabawkę? No. Tutaj człowiek nigdy nie jest sam. Nie. Chodź, idziemy. Tu nawet jak Na gdzieś... targ jeszcze, żeby Jak zdążyć. chcesz siku, No. To ktoś za tobą idzie, jeszcze co? wiesz, dla faceta się wysikać, no to nie problem, nie? Bo No. gdzieś tam staniesz przy murku i tego, nie? Ale na przykład dla kobiety to już jest problem. Ja nie szukałam, wiesz, jakiegoś ustronnego miejsca. No kurde, zawsze te czarne gały gdzieś tam się gapiły na A mnie. wiesz, biała, że tak powiem, pupa, niczym świetlik dla nich. No i zawsze się zastanawiam, gdzie one sikają. No bo przecież tu nie ma publicznych toalet.
To prawda, nie widać, żeby gdzieś pod ścianami kobiety Facetów ja kucały. często spotykam. Mało tego, na murach w Gambii pojawiły się napisy nie sikać, nie sikać, nie sikać. I ogólnie od Od razu niedawna to zauważyłam. jest kara. Chyba nie ma kary. W niektórych krajach jest normalnie na murze napisane, że jeżeli obsikasz, no to wiąże się to z karą. Tak? Oczywiście, bo było to tak nagminne i tak śmierdzące, zwłaszcza wiesz, w miastach, w centrum, że no trzeba było coś z tym zrobić. Przynajmniej nic o tym nie wiem, ale ja myślę, że za jakieś tam kilka lat albo kilkanaście powinni albo może będą wprowadzane kary, przynajmniej powinni to zrobić, za śmiecenie. A nie ma czegoś takiego, że... Właśnie to jest ciekawe, nie próbowałeś kiedyś wytłumaczyć? Czemu śmiecisz we własnym... Próbowałam. Ja już im otoczeniu. na zasadzie, że ten kraj to jest tak jak ich dom. I że na przykład jak w domu w śmieciach no nie jest fajnie, tak? Bo jest nieprzyjemnie. I ja mówię, w domu nie wyrzucasz, tak? Chociaż w sumie na podwórku to oni też na prawo, na lewo, za się, przed się. I potem kobiety rano wstają i miotełkami to wszystko tego i potem te śmieci się pali. No tak to wygląda, tak? No ale już stricte w środku, w mieszkaniu, no nie wywalają tych śmieci. I ja im to właśnie na tej zasadzie starałam się wytłumaczyć. Mówię, tutaj no idziesz i wyrzucasz bezwiednie. Oni bezwiednie wyrzucają. Oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że oni Nie wyrzucają. myślą o nich, co? Ale wiesz, to też dlatego, że tu nie ma systemu żadnego śmieciowego. Come, I give you money. Come here. Come here, I give you money. Gość ze spluwą. Ale widzisz, no szuka zaczepki. No Ela, mnie normalnie takie dzieciaki rozwalają. słuchaj. Maki... Zero wychowania w ogóle. Babi perjalanan. Andiamo. Daj spluwę. Daj spluwę. Dawaj mordo spluwę. Give me money. $5. $5. A! O, poszło. Zastrzelony. Patrz, ziomek wziął kamień. Ale dobra, ewakuujemy się. I teraz cholera wie. Odejdź. Broń zabieram i odchodzimy. To powiedz, Zero jakiejś takiej ogłady. Tak. Przecież to rodzice ich uczą. Uważaj, Właśnie- żeby ci tej kamery nie Where? złapał. This is to kill. Go. This is our dog. Dog. Yes. Dzieci ulicy, faktycznie, zobacz, zero limitu, zero pohamowania, poniekąd agresja, Tak. nie ma w ogóle I tak jak mówię, wyczucia. tu jest dużo dzieci wrednych. I to mówię z czystym sumieniem. Wredne dzieci widzą białego, to bezpośrednio give me money. Ela aż się zagotowała. O. Ela! Zobaczcie, niedawno wybudowana policja. Chodź. Niedawno Ruda. wybudowana policja. Pilnuj się. Ela, ta policja, ten posterunek wygląda jakby tam jakieś tornado przeszło. No. I to tak widzisz, ta tablica się wywaliła. I nawet nie poprawią. Nie ma takiej estetyki chyba, co? No nie. Co to jest? Co my tu mamy? Kiciunia. Kici. Chodź tu. Ela zaraz kociulę za Chodź tego tu. zaadoptuje. Co, idziemy na ten? No chodź, zobaczymy. Cukier na To torebeczki. jest sól. To jest sól? Tak. A faktycznie sól, no. Ale oni się ubóstwiają. A to fioletowe, Elu? A to jest ta, jak to się nazywa, ultramaryna? To takie do białych rzeczy. A, że kolorujesz.
Nie kolorujesz, wybielasz. To jest do wybielania? Ultramaryna to się chyba nazywa, tak? Ja nie wiem, co to jest. To chyba proszek. To jest ten. A this is Omo? Yeah, it's almost two. A, no to ja proszek kupiłam. No, a ten koleżka chyba trochę nabity jest. Chodźcie, lecimy. Nie wiem. Trochę jest ten węgiel drzewny, worki z węglem drzewnym. Chłopaki tutaj funkcja szewska. Patrz, puściutko. pusto, nie ma nic. Ojeju. Nic, a nic nie ma. O! No nic nie kupimy dzisiaj. People are many, they are close. Wow. Ojej. A czekaj, tam pójdziemy, może tam Pustki, Elu. coś tam Że tak sprzedaje. powiem, kolega Uważaj na te, bo ty jesteś wysoki, uważaj na te blachy faliste. A faktycznie, zobaczcie, kolega trochę taki nabity procentowo. Tak? Się szybko gdzieś tam tak przyczepił. Ale to jest takie dość powszechne, co? Jak widzę białego, bo ja to często mam, niestety muszę z tym igrać, że tak powiem, że kiedy ktoś jest podpity, no to się tak przyczepia do ciebie i tak chodzi. Ja strasznie nie lubię podpitych ludzi, więc zawsze staram się ich odgonić. W serii z Senegalu między innymi było Jak dość smród po agresywnie kalesonach. po przekroczeniu granicy. To było nie fajne. O, tutaj faktycznie prawie Nie ma ten... pomidorów. No. Ten bago. Ty, Ela, ty za torebkę normalnie płacisz? Tak, $10. Ten O, bago. proszę. No, ale A, to to takie taka o. mocniejsza. No, A ten koleżka, no to tutaj pomagier nam wyszedł, co? tak. What about Nie, to this other one. Nie, tutaj pomagier, który więcej psuje niż tego. No widzisz, jak ten... Local Why fish, today no tomato, no cucumber? Why? It's finished. kakumba, You know what fish is not plenty. cucumber. Yeah, because of corridor. Yeah, see that. What is this, Ela? Pieprz. Pepper. Yeah, It's this pepper. okra powder. Pepper. A okra. Okra. Yeah, a ta okra zmielona. Co to jest okra? Okra to jest takie podłużne warzywko. A, wiem. Bardzo dobre warzywko. Princess Finger. Chyba, coś takiego ta okra. Może tak być. No. Pytam panią, jak się dzisiaj czuje. Pani mówi, że tak średnio, nie? Dawno nie usłyszałam od osoby No, że po carrot prostu no. takiej prawdy. But maybe jumbo jumbo? Tutaj chyba cały targ, no niestety. No Tutaj nie ryby trafiliśmy. sprzedają. Nie trafiliśmy. Ryby sprzedają, No, a czuć, tutaj czuć. są czuć. te... Ała. Kurde, coś mi aż w ręku przeskoczyło. Tu są Tutaj stanowiska rybne. kolega Leonardo, że tak powiem, On będzie coś chciał za tą fatygę. no jaką fatygę, No. no. On Nasz- bardziej przeszkadza niż coś Nasz tutaj. przewodnik. Niż coś tutaj często się zdarza, tak, że przyklejają się do ciebie, Ela. Tak, ale oni nie robią na mnie wrażenia. Nie, ja jestem tak miła do czasu, a jak już mnie tam wkurzy, po prostu mu mówię, żeby mnie Ty krzyczysz pewnie, zostawił co? i szedł sobie i I gitary nie zawracał. tak. To jest okra. A, tak, to są Princess Finger. Czasami Princess nazywają. Finger? No, czasami tak to okrę tak nazywają. Tak, oczywiście. Nie, faceci tego nie chcą jeść, bo jakieś chyba są jakieś, nie wiem, legendy czy tam Zabobony? zabobony, no. Że jak będziesz jeść, to taka... To takiego małego chyba będziesz miał. Coś w tym stylu. No, taki już kilka osób mi o tym powiedziało. A widzisz. To chyba oni w to wierzą. To co, rzodkiew jedzą? Te ostrygi. Ostrygi. Małże ostrygi, nie? Owoce morza. Świeże ostrygi to jest najlepsza Viagra. Prawdopodobnie. To właśnie się dowiedziałam w Lamin Nocz. I oni mówią, że dlatego ojciec rodziny nie je świeżych ostryg, bo by za dużo dzieci napłodził. Ela, kiedy tutaj przyjechałaś po raz pierwszy, to ludzie nie mieli tak telefonów i internetu. No Chyba nie. bardziej byli zintegrowani ze sobą, nie? Znaczy, teraz też są zintegrowani.
Mimo tego, że tu praktycznie każdy ma telefon, No, ale widzisz, te relacje międzyludzkie tu są, bo tu praktycznie całe życie przebiega na zewnątrz. Tu ludzie widzisz, się komunikują między sobą, tu się nie zamykają w bloku. no tak. No, Ale siedzą w telefonach, widać gdzieś Tak, tam, nie? Że, tak. że jednak ten internet, ten telefon, tak jak na przykład do mnie przychodzili, bo czasami miałam jakieś tam czy imprezy, czy jakieś tam spotkania i przyszło towarzystwo i tak popatrzyłam, pani patrzy, każdy z nosem w telefonie. Po prostu kazałam te telefony odłożyć na bok, bo mówię, to nie ma sensu w ogóle, takie spotkanie nie ma sensu. Ja tego nie lubię, no nie lubię po prostu. coś jeszcze przeraża cię tutaj w Gambii, Ela? W tym życiu po takim czasie? Są jeszcze jakieś rzeczy, których się obawiasz, które wiesz... Nie, raczej nie. Ja wiesz, no nie należę do osób strachliwych. No raczej nie. Decydując się na wyjazd do Gambii, no to no nie mogę być jakaś tam tchórzem, tak? Ale ty też jesteś dusza taka, wiesz, powsinoga można powiedzieć, bo i byłaś w Szwecji, tam pracowałaś. Tyle co ja zwiedziłam w krajów, to jest, Grecji. wiesz, to jest garstka po prostu. Byłam, co ja byłam? W kilku krajach raptem. No ale wiesz, dusza, że tak powiem, odkrywania, no, szukania siebie, odkrywania. Dusza odkrywania to mi się już zaczęła, to mi się dopiero zaczęła, jak już miałam tam odpowiedni wiek. Praktycznie przez całe swoje życie to ja siedziałam w swoim domku jednorodzinnym, miałam działeczkę przy jeziorze, przez ulicę był las. No i tak, ale wiesz, w pewnym momencie ja doszłam do wniosku, że ja coś się duszę, bo to nie jest moja natura. To nie takie życie jest dla mnie. Ogródek, to tamto i poczułam, że rdzewieję. No i wtedy tak ruszyłam. Ewakuację. Tak. Ela, Najpierw- czego ci możemy tutaj życzyć na koniec odcinka w Gambii? Czego możemy życzyć? 12 lat, 13 idzie. Paszportu gambijskiego. Paszportu gambijskiego, to wtedy po Afryce będziesz mogła więcej, taniej podróżować. No, ale to paszport gambijski to by mi ułatwiłby mi dużo rzeczy. No, a przede wszystkim to, że nie musiałabym co roku odnawiać tego pobytu, bo tu co roku muszę wyrabiać ten permit. No i przede wszystkim to, tak? Już na wjeździe też... Bez problemów. To znaczy ja nie mam nigdy problemu, bo oni mnie tam praktycznie to już znają na lotnisku. Ostatnio nawet jak wjechałam, nie? No to oni mówią, o, welcome back! A jak miło, kurczę, że jak miło! Swoje już. Dobrze, Eluś, kończymy odcinek, moja droga. Życzymy kolejnych lat owocnych tutaj w Gambii. Kto wie, może za kolejne 2 lata znów pojawię się u ciebie na werandzie. No ja mam taką nadzieję, że przynajmniej co 2 lata będziemy odświeżać Tęże znajomość. te odcinki, prawda? Zobacz, przez 2 lata ile się zmieniło i teraz same ciekawości, co się zmieni przez następne 2 lata. Tak jest. Elu, Miło pozdrawiamy. będzie, ja zawsze, moja weranda stoi dla ciebie otworem. To i widzów wyślę do ciebie, co? Wysyłamy widzów z Polski, No żeby oczywiście, cię odwiedzili. oczywiście, że tak, przyjeżdżajcie, zapraszam. U mnie na werandzie każdy się poczuje jak u siebie w domu. To jest Zadbam, prawda. zrobię herbatkę, zrobię kawkę. Moi drodzy, kontakt do Eli standardowo w opisie pod odcinkiem. Elu,
Bardzo dziękuję. Żółw od widzów i ode mnie. I pamiętajcie o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna podaniu odcinka pocztą sandałową dalej, żeby szła w świat. Pozdrawiamy serdecznie z pięknej, Pozdrawiam. ciepłej Gambii, szanowni państwo. Ruda również pozdrawia. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.